Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałabym Wam przedstawić, albo w zasadzie przypomnieć o pomadkach marki Sleek Matte Me Ultra Smooth Lip Cream. Pomadki na rynku są od dosyć dawna, ale nie wiem dlaczego w ogóle nie ma o nich, na ich temat żadnego boom, nie jest głośno. Teraz tylko Golden Rose, które są bardzo ciężko dostępne, a na podorędziu, słuchajcie, macie takie wspaniałe pomadki, właśnie Sleeka. One są troszeczkę droższe niż Golden Rose, one kosztują 26,99, około 27 zł, ale jakościowo są naprawdę rewelacyjne, piękne kolory, bardzo długo utrzymują się na ustach, szybko zastygają, tak jak widzicie, kolor jest bardzo intensywny, mega napigmentowane i to szósteczka, którą trzymam w dłoni, to są stare kolory, które na rynku istnieją już dosyć dawna, a to, proszę Was, to są świeżynki. 6 kolejnych pięknych kolorów. Tak jak widzicie, te wcześniejsze wydania, bardziej takie żywe, dwa nudy, troszeczkę oranżu, czerwień, jest coś ala fuksowego, także jest przekrój przez wszystkie najładniejsze kolory, a te najnowsze odcienie to jest w zasadzie odpowiedź na zapotrzebowanie na ciemne kolory, na kolory również nude, na borda i na takie ciemne, winne odcienie, jak ja mam na ustach. I odcień, który ja mam na ustach, nazywa się Wine Tinto i to jest ten ostatni kolor, którego również za chwileczkę Wam bliżej przedstawię. Pokażę Wam wszystkie kolory. Rozpocznę od odcienia tego pierwszego, numer 431. Jeśli chodzi o nazwy, bo oczywiście każdy kolor, jak to na Sleeka przystało, ma swoją angielską nazwę. Trochę pokaleczę język. Fandango Purple, tak się ten odcień nazywa. Jak sama nazwa wskazuje, piękny kolor purple, czyli to jest róż wymieszany z fioletem. U nas często ten odcień nazywa się odcieniem biskupim. Tak on prezentuje się na skórze. Bardzo intensywny kolor. Tak jak widzicie, kolorystyka i pigmentacja jest naprawdę bardzo dobra. Powiedziałabym przyzwoita, ale ta przyzwoitość byłaby, myślę, tutaj nie na miejscu, bo on jest po prostu więcej niż przyzwoity. Odcień kolejny, 432, Bring Pink. Idealny na lato, mega energetyzujący, jeśli chcecie ożywić swoją twarz, delikatny makijaż oczu i zaszaleć z kolorem na ustach, to naprawdę serdecznie Wam polecam właśnie tego tutaj pięknego kolegę. Moje słocze myślę, że są bardzo miarodajne, ponieważ jestem bladolicem albo bladolicą na całym ciele. Także to jest tutaj pigment w zasadzie idealny. W międzyczasie, co mogę powiedzieć jeszcze o tych pomadkach, są naprawdę bardzo trwałe. Jedyny minus, musicie uważać przy malowaniu, żeby Wam się zęby nie omalowały, bo czasami może wyjść nie lada draka, jeśli nie zauważycie w porę. Przerwa mała w opowieściach. Kolejny kolor, 433, Rioja, nie wiem jak to wymówić, Red. Najważniejszy jest człon Red. Tu Wam mniej więcej pokazuję i maluję, jak ten kolor się przedstawia. Pięknie kryjący kolor, czerwony, intensywny, delikatnie bym powiedziała taki pomidorowy, bardzo żywy, trochę ma w sobie oranżu, ale pigmentacja jest naprawdę, podkreślę to po raz 10, rewelacyjna. Słyszałam opinię, że one wysuszają usta, podkreślają zapewne suche skórki, jeśli macie takowe na ustach, ale to jest ogólnie domena pomadek matowych, wszystkich płynnych, że one po prostu podkreślają suche usta i nie są dla każdego. Usta muszą być po prostu mega wypielęgnowane. Ja z ustami nigdy nie miałam problemu, dlatego korzystam z tego szału na matowe pomadki. Bardzo się z tego cieszę, bo po prostu lubię mieć matowe usta. Ale jeśli Wasze wargi są naturalnie jakieś spierzchnięte, czy też właśnie w inny sposób popękane, odchodzą skórki, to albo zrezygnujcie z takich pomadek, albo po prostu zacznijcie o nie mega bardzo dbać. Kolejny kolor, 434, Party Pink. Również jeden z moich ulubionych kolorów. Ja bardzo lubię takie wszystkie oranże. Zresztą widać po moim bluzce. One po prostu mają sobie moc, mają sobie energię. Kolor nazywa się Party Pink, ale dla mnie jest to taka intensywna po prostu broskwinia. Bardzo lubię taki kolor, w zasadzie przeważają w moich kosmetyczkach.
I to jest oczywiście ten tutaj kolorek, pięknie się prezentuje. No tak jak widzicie, wszystkie są bardzo napigmentowane, one, nie wiem czy to już powiedziałam, one bardzo szybko zasychają na ustach, zastygają, ale bardzo ważna rzecz. Ja akurat dzisiaj malowałam bez konturówki, ale bardzo ważna rzecz, jak przeciągniecie usta taką pomadką płynną, to nie zamykajcie ust od razu, dajcie tej pomadce wyschnąć. Ona po prostu musi przeschnąć, aby zaschnąć, związać się z tymi ustami i faktycznie być przez to trwałym. Kolejny odcień, 435 Petal. I tu już wchodzimy na odcienie pudrowe, nudziakowe. No to jest nude typowy róż. Ta pomadka jest trochę bardziej tłusta, jakbym ją tutaj określiła, bardziej płynna. A to pewnie też każdorazowo uzależnione jest po prostu od zastosowanych pigmentów. Czasami tak się zdarza w kolorówkach i w pomadkach. Odcień bardzo ładny, jeśli lubicie takie delikatne róże, to jest coś dla Was, delikatnie pudrowe. Odcień taki typowo ślubny, tak by mi się kojarzył. I jeden z częściej przez Was wybieranych. I ostatni kolor z tej starej części, Birthday Sweet numer 436. I to jest najpopularniejszy kolor. Ten to po prostu jest Waszym faworytem, jeśli chodzi o te pomadki. I naprawdę, tak mi się przypomniało, co czasami nie mam znowu zębów omalowanych, naprawdę powiem szczerze, że te pomadki są naprawdę bardzo, bardzo fajne, więc jeśli podobał Wam się jakiś kolor, to nie bójcie się zaryzykować i go zakupić, bo naprawdę są fajne. Porównałabym je śmiało do Golden Rose. Aplikator jest bardzo precyzyjny. Nadmiar zawsze bym odcisnęła jeszcze z tej gąbeczki, ale fajnie tym aplikatorem, tą gąbeczką można po prostu bezpośrednio sobie namalować, pomalować usta, aczkolwiek pędzelkiem zrobicie to też delikatniej i przede wszystkim precyzyjniej. To jest stara szósteczka. Koniec gadania, sięgamy po nowe, tak jak Wam już przedstawiłam, tak one się prezentują, czyli mamy kilka nudziaków i same winne, mocne, mega kolory. 1036, numeracja jest już znacznie wyższa, idzie w górę. I kolor nazywa się Bitter Sweet. Mam nadzieję, że w miarę ok wszystko wymawiam. Inny aplikator. Ja mam w testerach, także w zasadzie powinny być miarodajne te gąbeczki, ale inny jest aplikator. Wcześniejsze były takie podłużne, bardziej wąskie, smukłe, a to jest taki standardowy, tak bym określiła. No i to też jest mój kolor, jak zresztą widzicie. Wszystkie odcienie są moimi ulubionymi. To jest również odcień nude, tak bym go może tutaj określiła, ale bardziej przybrudzony, ciemniejszy i z kolorem bardziej brzoskwiniowym. Kolejny kolorek, Shady Cheek, 10, o widać sester, 1037. Jedziemy po kolei, chronologicznie, co by się tutaj Wam nie pomyliło. No i to już jest odcień taki bardziej siny. Z Golden Rose wiem, że bardzo Wam się podoba odcień 10 i to jest właśnie taki typowo trupi kolor, ten, który jest taki też mega popularny w Stanach. U nas jeszcze chyba ten trend tak do końca nie doszedł, pewnie Polki są mniej odważne niż Amerykanki. No mi się ten kolor bardzo podoba, myślę, że jest trochę bardziej twarzowy, bo ten trupi nie do każdego pasuje, no ale to już jest takie oczywiście subiektywne moje zdanie. Tak pokazuję Wam jeszcze w międzyczasie, jak przedstawiałam się te wcześniejsze kolory już po wyschnięciu, bo one oczywiście na mokro też są bardziej błyszczące, no wiadomo, tak, są mokre, także tutaj przy aparacie też to ładnie bardziej błyszczy. I oczywiście nie kończąc zdania, pokazuję kolejny kolor, Fired Up numer 1038. Kolejna czerwień, w zasadzie druga. No, nazwa by sugerowała, że to jest coś z czerwienią. Ale to jest bardzo, bardzo bordowy kolorek. Mam wrażenie, że ta nowa seria jest bardziej nawet napigmentowana i w zasadzie jedna warstwa wystarczy, żeby śmiało pokryć. No spójrzcie, co to są za kolory, no po prostu czadowe, piękne. Jeśli lubicie właśnie winne odcienie, to jest coś dla Was.
Kolor Velvet Slipper 1039. Znowu wchodzimy w coś bardziej sinego, ale ciemnego. O, po odkręceniu przedstawia się na ciemniejszy odcień. Tak, to jest coś pożądanego przez Was. Bardzo często właśnie pytacie się o takie kolory. No i dodam oczywiście, że wszystkie pomadki naprawdę są bardzo, bardzo matowe. Bez drobinek jakichkolwiek, bo w Golden Rosach cały czas porównuję, a to Golden Rose jest teraz najpopularniejszy, tak mi się wydaje, na internecie, to jest seria Long Lasting. To w niektórych są takie delikatne drobinki. Te tutaj są totalnie matowe. To nie chodzi tylko o to, że jest matowe wykończenie, czyli nie jest błyszczące, ale również posiadają żadnych drobinek, czyli totalnie nic tutaj nie odbinają. I to jest ten przedostatni kolor. Kolejny Old Hollywood. Spójrzmy, co według Sika jest starym Hollywoodem, numer 1040. No oczywiście kolor bordeaux, bądź pokrewny, bardzo ciemny, bardzo fajny. Fajne, pięknie podkreślone oczy, jasną, błyszczącym cieniem, jakimś foliowym i na to takie usta. To jest, słuchajcie, to. Spójrzcie, przedostatni kolor 1040 Old Hollywood. No i już kochany ostatni, ten, którego ja posiadałam na ustach, numer 1041 Wine Tinton. Wine Tinton. Tak, widzicie, to jest to. Jeśli chodzi o jedzenie, no bo na pewno padnie takie Wasze pytanie. Trochę oczywiście zjada się pomadka. No, myślę, że cudów nie ma. Jeśli jemy szczególnie oczywiście tłuste potrawy, jakiegoś kotleta schabowego z kosteczką usmażonego na maśle, czy na smalcu, czy to nie oleju, no to słuchajcie, no nie ma cudów, nie ma. Ta pomadka zejdzie nam trochę, szczególnie oczywiście od wewnętrznych części. Kontury być może by zostały, no ale z tym musimy się liczyć, tak? Jeśli jesteście na diecie, no to myślę, że cały dzień będziecie miały takie piękne pomadki na ustach. A jeśli lubicie smakołyki, no to może być troszeczkę gorzej. Tak przedstawia się 12 kolorów pomadek marki Sleek Matte Me Ultra Smooth Lip Cream. Mam nadzieję, że nie przekręciłam nazwy, tak one się przedstawiają. Cena 26,99. Stare odcienie i nowe, które myślę szturmem podbiją za chwilę rynek. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Jeśli chodzi o wyniki rozdania, które było bardzo, bardzo dawno temu, przepraszam za nieobecność, ale no, rola matki czasami bierze górę nad wszystkimi innymi obowiązkami. Zapraszam Was na stronę ladymakeup.pl, gdzie w wpisie do tego filmiku znajdziecie zwyciężczynię bądź zwycięzcę. Dowiecie się, jak zajrzycie na stronę. Na stronie oczywiście blog, a także sklep internetowy, gdzie między innymi możecie nabyć te pomadki. Golden Rose też, ale Sleek rewelacyjny również. Zapraszam Was serdecznie i do zobaczenia w kolejnym nagraniu.